No to dopłynęliśmy. To koniec ultra ciekawego sezonu 2025. W poprzednim filmiku opowiedzieliśmy Wam o tym, co się zmieniło w 2025 roku, bo to był naprawdę przełomowy dla nas rok. Natomiast dzisiaj zabierzemy Was w miejsca, które odwiedziliśmy w 2025 roku. Zapraszamy! Home is with you wherever that may be. Kiedy to nagrywamy, to tak jak widzisz, żeglujemy. Żeglujemy z Malediwów do Malezji, nasz ostatni rejsik na Krysi. Większość drogi z Malediwów do Malezji tak właśnie nami bujało, więc wybacz, ale całe to nagranie będzie utrzymane w takim rozhuśtanym klimacie. Nowy rok przywitaliśmy na Filipinach i muszę powiedzieć, że dla mnie Filipiny to było, nie wiem czy zaskoczenie, ale bardzo miło Filipiny wspominam, bo mimo, że odwiedziliśmy sporo takich turystycznych miejsc, okolice Coron, El Nido, to faktycznie to są jedne z najładniejszych miejscówek na Filipinach. I mimo, że sporo tam takich lokalnych łódeczek turystycznych i miejscami bywały momenty, że był tłok, to jednak te łódeczki się wieczorem usuwały i często takie naprawdę perełki, super miejscówki mieliśmy tylko i wyłącznie dla siebie. Piękne plaże, piękne rafki, więc Filipiny super. W marcu zrobiliśmy przeskok znowu do Indonezji. Ja jestem wielką fanką Indonezji. Po prostu ten kraj jest tak różnorodny i ma tak wiele odcieni do zaoferowania, że za każdym razem jak tam jesteśmy, a w sumie już byliśmy w poprzednim roku 8 miesięcy, teraz znowu byliśmy kilka miesięcy, miesiąc w sumie, to było, no to mnie zaskakuje i tym razem popłynęliśmy w nowe miejsce, czyli zrobiliśmy rejsik po Wyspach Korzennych i powiem Wam, że wpłynęliśmy w Bitung, które było całkiem fajnym zaskoczeniem. Więc korzystając z tego, że jesteśmy na Sulawesi, przy Sulawesi, wybraliśmy się do rezerwatu Tangkoko. I na samym początku przywitały nas czarne makaki. I stamtąd popłynęliśmy do Ternate. I to płynięcie do Ternate, które jest położone na równiku, płynęliśmy wzdłuż równika, będę wspominać jako jedno z najgorszych płynięć w życiu. Dlatego, że po prostu trafiliśmy na totalnie burzową pogodę i po prostu mieliśmy dyskotekę, czyli błyskawice, pioruny. Mam po prostu taki flashback, że mamy wszystkie żagle zdjęte, płyniemy na silniku i po prostu przyszła chmura, która chyba z godzinę wiała jak nie więcej. Masakrator totalny. Masakrator, że my po prostu na tym silniku walimy w falę, ledwo po prostu ciśniemy dwa węzły do przodu i po prostu my obydwoje w zamkniętym jachcie stoimy i ja się po prostu modlę. To jest ten moment, kiedy ja się tak boję, że się modlę, bo nic innego nie zostaje. Więc tak, tu wysłałam wdzięczność ogromną za to, że nam się nic nie Znaczy, stało. bo nie chodziło o wiatr, tylko błyskawice. No, tak błyskawice po prostu Tak. waliły wszędzie i nie mieliśmy było żadnego jasne. wpływu, czy skręcić w prawo, czy w lewo, bo każdy scenariusz Wszędzie był zły, bo te błyskawice były wszędzie. Tak. Po prostu musieliśmy to przeczekać. Tak, każda żmija mija. Ta też minęła, ale to było bardzo stresujące. I ja po prostu naprawdę tak się wtedy bałam, jak nie chcę się już więcej nie dbać. I nikomu nie życzę płynięciu w burzy takiej totalnej. No ale w końcu dopłynęliśmy do tego Ternate i z Ternate mieliśmy rejs do Ambon i mi się podobało. Mówiłam, ja uwielbiam Indonezję, Wyspy Korzenne, każda z nich miała jakąś historię. Ternate było chyba od goździków, więc tam zrobiliśmy sobie wycieczkę. I też po prostu te wyspy mają tak fajny klimat, tam nie ma jeszcze za bardzo turystów, więc też jest to wszystko takie po prostu prawdziwe. Prawdziwe, bez naciągania. I w Ambon w ogóle, jak się zatrzymaliśmy, to stanęliśmy w jednym z najbardziej fajnych miejsc, bo słuchajcie, stanęliśmy do takiej pływającej restauracji hodowli rybnej. Po prostu właściciele byli przesympatyczni, rybki były fajne do oglądania, nawet do zjedzenia. I to było bardzo fajne doświadczenie. I po prostu samo Ambon, chodzenie po nim, też takie,
tam też nie ma za dużo turystów No po i, prostu. no i nie mieliśmy, bo ta restauracja nie była przyczepiona, połączona z brzegiem i właściciel nas woził swoją łódką na brzeg i dzięki temu nie mieliśmy problemu z pontonem, bo zawsze w takich dużych miastach No. to jest taki problem, gdzie zostawić ponton i to nawet nie chodzi o kradzież, tylko często w Indonezji wraca się, a ponton jest full dzieciaków, które po nim skaczą. No i jakby nie można nic z tym zrobić, ale tu było fajne, że właśnie mogliśmy ponton zostawić, był na Krysi i właściciel mu pisaliśmy na WhatsAppie, że wróciliśmy i nas te 100 metrów do knajpy podwoził. Dokładnie. I jeszcze taka śmieszna ciekawostka. W Ambon zabrałam Michała na jego pierwszy w życiu masaż. Może ostatni. Te małe panie, które sięgały Michałowi do pachy, po prostu miały taki ubaw, bo Misio był strasznie spięty i tam niemalże tak było to. Słuchajcie, co ta baba mi robiła, to przychodzi ludzkie pojęcie. Po prostu ja w połowie masażu prawie bym stamtąd już uciekł. Już byłem bliski ucieczki. To taki, wychodzimy stąd zaraz! Mówię, daj tej pani jeszcze szansę. I ta pani chyba oczywiście Co za nie rozumiały koszmar. polskiego, ale czuły ton. No, więc to było zabawne. I z Ambon wróciliśmy do miejsca, które uwielbiamy w Indonezji, czyli do Banda Neira. I to było niesamowite doświadczenie. Po pierwsze wrócić gdzieś, gdzie już miejsce znaliśmy. Dodatkowo byli tam nasi bliscy znajomi, przyjaciele, Praci i Michał, Hej! więc hello, więc razem spędziliśmy ten czas i poznali oni też tak jakby te zakamarki, które my lubiliśmy. Znowu się pojawił pan Mr. Man, który jest tam naszym przyjacielem i po prostu trafiliśmy na końcówkę Ramadanu i powiem Wam, że dla mnie to było tak ogromne przeżycie, takie po prostu doświadczyć tego, bo myślę, że wszyscy wiemy, w jaki sposób jest islam przedstawiany w mediach nam i po prostu być w środku tego, jak kończy się Ramadan i są te 3 dni świętowania, ci ludzie się tak potrafią bawić, po prostu tak. I tam jest taka tradycja, że się chodzi od domu do domu bliskich i się tak jakby wzajemnie raduje, świętuje je, więc zostaliśmy przebrani w odpowiednie stroje, szczególnie ja, bo musiałam być oczywiście przykryta cała, co było dla mnie też bardzo ciekawym doświadczeniem. Dziewczynki krzyczały za mną Barbie, więc no to też jest coś, za co jestem ogromnie wdzięczna i co bardzo też tak jakby otworzyło moje oczy i serce, że naprawdę, słuchajcie, religia jest jaka jest, ale wszyscy w środku jesteśmy bardzo, bardzo podobni i tak samo się potrafimy cieszyć, radować i robić różne niesamowite rzeczy. No dobra, i Indonezję opuszczamy koniec kwietnia jakoś chyba, nie? Początek kwietnia. Tak, początek kwietnia, to był koniec sezonu suchego, taka pora przejściowa, koniec sezonu suchego na półkuli północnej i początek sezonu suchego na półkuli południowej. I w tym sezonie przejściowym żeśmy przeskakiwali właśnie przeskakiwali z Indonezji do Australii. No i ten przeskok też taki był hardkorowy. Nie mogliśmy czekać całkiem na porę suchą, bo wiatr by wiał nam w twarz, więc tak wypłynęliśmy trochę, ten kwiecień był za wcześnie. No i też trochę nas Znowu były dyskoteki. trochę nas dyskoteki wymęczyły po drodze. Na tyle słuchajcie na tyle były momenty hardkorowe, że jak już ostatnia doba, dopływamy do Australii, jesteśmy pewnie z 60 mil od brzegu, a może bliżej i mijamy jakiegoś rybola na 20-metrowym kutrze i ten Australijczyk nas wywołał na radiu, no i się nas pytał, skąd płyniecie? No z Indonezji. O Jezu, co to się wczoraj działo, matko. Nie było za przyjemnie, no to sobie wyobraźcie. Jeśli dokładnie rybak na kutrze mówi, że nie było za przyjemnie. Nam też nie było za przyjemnie. No i właśnie, i w Australii tak naprawdę zaczęły się wielkie zmiany, bo tam mieliśmy zaplanowany dłuższy postój, to było w planie. Dopłynęliśmy w połowie kwietnia, wpłynęliśmy do Darwin, do mariny i od razu
już mieliśmy ugadane, że jedziemy do Nowej Zelandii oglądać łódkę. I najpierw pojechaliśmy oglądać Vision koniec kwietnia, koniec kwietnia, początek maja. To było, żeby ją obejrzeć, a następnie koniec czerwca lecieliśmy do Nowej Zelandii drugi raz, żeby ją kupić. No i właściwie wtedy zaczęły się w naszej głowie kiełkować różne zmiany planów, no bo mieliśmy już nowy jacht. No w ogóle to pojawiło się to, że wiecie, marzenie, które było od lat w głowie, szczególnie Michała, bo ja pamiętam jak się poznaliśmy, to on już mówił wtedy, że chciałby tak jakby kiedyś mieć inny jacht, mocniejszy. Ja od lat o tym mówiłem, od 2 lat szukałem, oglądałem w internecie co jest. Od roku, powiedzmy rok intensywnie już oglądaliśmy inne jachty. Tak, byliśmy. No i po prostu okazało się, że to jest ten jacht. Tak, że to jest to, co najlepsze, co możemy dostać w naszym budżecie, w naszych możliwościach. Fakt faktem liczyliśmy na to chyba, że będziemy bliżej, że będziemy kupować ten jacht gdzieś bliżej Europy i że w Europie będzie remont i dzięki temu spędzimy więcej czasu w Europie. Ale zadziało jak się zadziało, Nowa Zelandia nie jest Nie zła. ma co narzekać. Nie ma co Tak. narzekać. No i po długim postoju w Australii, właśnie Który się perturbacje przedłużał. z kupowaniem jachtu, to się wszystko przedłużało i wreszcie to był koniec lipca, czyli w połowie kwietnia przypłynęliśmy i staliśmy w marinie do końca lipca i koniec lipca wreszcie wypływamy z mariny Darwin i płyniemy gdzie? Wybrzeże Kimberley. I Wybrzeże Kimberley, słuchajcie, to jest highlight 2025. Myślę, że jest jeden z takich top highlightów całego tego naszego rejsu dotychczas. To jest miejsce kosmiczne. I po prostu słowo kosmiczne jest dla mnie najlepszym słowem do określenia tego. Tyle razy, ile ja tam użyłam, powiedziałam, Jezu, jak tu kosmicznie. To naprawdę była niezliczona tak, ilość. Jest kosmicznie. To jest miejsce, o którym Australijczycy, żeglarze z Australii często marzą. To jest taka destynacja marzenia. I my na Filipinach w 2024 roku poznaliśmy super parę, Donna i Andrew. I Andrew nam opowiadał o tym Kimberley, bo oni spędzili tam 8 tygodni, 2 miesiące czy 3 nawet może. I po prostu długo niż my. bardzo. Tak. I to, w jaki sposób on nam opowiedział o Kimberley, pokazał nam zdjęcia, pokazał nam swój artykuł, to sprawiło, że myśmy stwierdzili, tak, chcemy to zobaczyć. I to było tak jak mniej więcej po drodze naszej trasy, więc stwierdziliśmy, że robimy to. I początkowo my też mieliśmy wyruszać na to Kimberley jakoś pod koniec czerwca, ale przez ten nowy jacht to wszystko się przedłużyło o miesiąc i ostatecznie na Kimberley spędziliśmy jakieś 6 tygodni i wiemy, że na pewno wrócimy tam na dłużej. Dlaczego to miejsce jest tak niezwykłe? Po pierwsze, przyroda jest po prostu zapiera dech w piersiach. Byliśmy w takich kanionach, w rzekach kanionach, byliśmy przy pięknych plażach, byliśmy po prostu też w takim, to chyba było taki highlight, taki trochę klaustrofobiczny, ale highlight. Byliśmy na końcu takiej zatoczki, która przy niskiej wodzie po prostu się zamykała i nie dało się z niej wypłynąć, bo w ogóle Kimberley jest znane z Crocodile Cove. trzech rzeczy. Pierwsze to właśnie ogromne pływy, które zmuszają Cię do tego, żeby zawsze planować, gdzie, jak kotwiczysz, ile tego łańcucha, gdzie zostawiasz ponton, jak idziesz na brzeg i tu puszczam na Was oczko. Ponad 10 metrów wpływu. Zrobiliśmy jedną głupią rzecz, o której się nie będziemy teraz chwalić, ale zobaczycie kiedyś wideo na ten temat. Druga rzecz, krokodyle, słonowodne krokodyle. Cholery jednej, ja się takich bałam, bo po prostu tak mi nagadali o nich Australijczycy. Po prostu stworzenia boskie, bo są po prostu niesamowite, ale są też niebezpieczne dla nas, bo po prostu nie tyle na nas polują, ale no jesteśmy w ich łańcuchu pokarmowym. Nie wzgardzą, jak będzie możliwość. Więc my mieliśmy ponton dmuchany, więc tym pontonem dmuchanym
z miękkim dnem, dnem, bo jak tam jednak ten- popularne są, jednak pływają aluminiowymi łódeczkami. Łódeczkami, tak. Kilka osób nam mówiło, jak to młode krokodyle lubią sobie rzucić gumowe pontony, To takie opowieści dziwnej treści, morskie opowieści z baru. ale ja im wierzę czasem. No i trzecia rzecz, to miejsce jest świętym miejscem aborygenów i tą wyjątkowość tego miejsca czuć w powietrzu. Po pierwsze, mieliśmy ogromny przywilej zobaczyć na żywo malowidła naścienne aborygeńskie. Jak zobaczyliśmy pierwsze, ja się popłakałam. Słuchajcie, to jest tak głębokie doświadczenie duchowe, zobaczyć coś, co szacuje się, że może mieć nawet No chyba te, co my widzieliśmy, mogły mieć 20 000 lat. 20 000 lat. Mamy malunki, że ta aborygeńska cywilizacja przetrwała jakby w niezmieniona przez 40 000 lat i dopiero biali ją rozwalili w ostatnie 200 lat. No właśnie, więc też w ogóle ten pobyt w Australii, najpierw terytorium północnym, później Australia Zachodnia, to byłby taki czas takiego mocnego wyedukowania się, jeśli chodzi o historię aborygenów i sposób traktowania ich przez Australijczyków i Wielką Brytanię wcześniej. I powiem Wam, że to było smutne, przygnębiające, ale bardzo też otrzeźwiające i też taki ogromny pokłon naprawdę dla aborygenów i za to, w jaki sposób potrafią dbać o ziemię, się rozgadałam. No To dobra. mamy, tak. I końcówkę- dopłynęliśmy, koniec sierpnia, dopłynęliśmy miasteczko Dampier, świetne supermarkety, żeby w sam raz zrobić zaprowiantowanie na wyskoczenie na Ocean Indyjski i początek września zaczęło się nasze oranie oceanu. No, niezłe oranie, bo od września do grudnia zrobiliśmy 6,5 tysiąca mil, czyli 4 miesiące, no więc całkiem intensywnie. Więc co zobaczyliśmy, kochani? No właśnie chciałam powiedzieć, że oprócz tego orania, to oranie zawsze miało jakiś cel. Czasem stawaliśmy. Postawaliśmy na Oceanie Indyjskim na wysepkach. Najpierw na Bożego Narodzenia. To jest... Tylko do orania było tyle, bo te wysepki po prostu strasznie od siebie oddalone. są oddalone, tak. Więc żeby przepłynąć z jednej na drugie, to trzeba było trochę poorać. Trochę trzeba było poorać, ale było warto. Więc Wyspy Bożego Narodzenia i później Wyspy Kokosowe Keeling, które są terytorium zewnętrznym Australii. Pierwsza wyspa znana jest z migracji krabów. To nie był czas, kiedy one migrowały, ale ja to miejsce zapamiętam jako miejsce, gdzie zobaczyliśmy 3 ośmiornice pod wodą. No i setki I krabów. setki krabów. Wszędzie były. Nie no, było super. Zobaczycie po prostu z bliska i to nie tylko czerwone, różnego rodzaju. Potem Wyspy Kokosowe Keeling, potem zatrzymaliśmy się na Wyspach Chagos, czyli Biocie, czyli brytyjskim terytorium na Oceanie British Indian Ocean Territory. Indyjskim, tak. I żeby się tam zatrzymać, trzeba się ubiegać wcześniej o pozwolenie. Trzeba w ogóle mieć powody, żeby się zatrzymać, bo to nie jest miejsce do odwiedzania turystycznie. I to było kolejne bardzo ciekawe doświadczenie, zobaczyć miejsce, które jest totalnie nieturystyczne. Po prostu tego się już Bo mam tam wrażenie, oprócz nie da. Tak. amerykańskiej bazy wojskowej na Diego atolu Garcia. Diego Garcia nie ma nic. Wszystkich Angolę wysiedlili i dają pozwolenia i dosłownie kilkanaście jachtów w ciągu roku odwiedza ten atol, znaczy atol, to jest tam kilka atoli, więc tam, gdzie my staliśmy przez tydzień, byliśmy zupełnie sami. Raz tylko przypłynął do nas właśnie patrol Biota. To guptaczek. Tam sobie siedzi głuptaczek. Tam sobie siedzi guptaczek, tam guptaczki. Bardzo dużo tutaj jest ptaków. Takie krzaki, Aha. takie niższe, takie dużo ptaków. A, Krzaki, tak. to nie będziemy guptaczkom No tu krab stresować. biegnie. O, pan krab biegnie. O, ależ tu jest pięknie. No. Cholercia, mogliśmy na 2 tygodnie wziąć pozwolenie. To następnym razem. O! Dlatego mamy wiosło.
Ale co, w głowę chciał mnie dziobnąć? Nie, on tak, zobaczyłem cień nad tobą, bo tak Aha. słońce spionowo, to tak On chyba się po prostu jest nad ciekawy. tobą unosił. Cześć! Postój tam kosztuje 250 funtów. Funtów za tydzień, no drogo. Zapłaciliśmy drogo bardzo. No i też drogo bardzo to było kolejne miejsce, w którym spędziliśmy ponad miesiąc, Malediwy, które też są żeglarsko, no 35 dni kosztowało nas prawie $1100, bo trzeba mieć różne pozwolenia, masz tracker i to też jest miejsce, które znowu tak jakby było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo z jednej strony Malediwy chyba się zgodzicie z tym, że są nam przedstawiane w broszurkach biur podróżniczych jako piękne, fantastyczne miejsca, resorty itp. itd. A nie mówi się o tym, że to jest kraj stricte, bardzo konserwatywny muzułmański. W konstytucji jest zapisane, że jest zakaz wszelkich innych religii. Więc w ogóle to też było ciekawe, bo my stamtąd wyruszyliśmy na początku grudnia i totalnie nie poczuliśmy klimatu świąt. Tak jakby święta Nigdzie, tam nie wyobraźcie istnieją. sobie, Nic. George Nic. Michael i Mariah Carey nie leciała nigdzie. Nie, po prostu tam nie ma świąt, nie? I to było takie też, ale przez to, że byliśmy tam jachtem, nie zatrzymywaliśmy się w resortach, z wyjątkiem 2, ale trochę innego rodzaju resortach. To mieliśmy szansę poznać Malediwy od tej takiej lokalnej strony i tej takiej dziewiczej, bo jest tam, na Malediwach jest około chyba 170 resortów, jakoś około 130 wysp lokalnych, a reszta, czyli jakieś 800 wysp niezamieszkałych. No i my byliśmy na lokalnych i tych niezamieszkałych. Mieliśmy super czas na Adu i tutaj Pozdrowienia dla Misbah, który po prostu pokazał nam Malediwy od podszewki, pokazał nam, jak tam się żyje, też otworzył nam oczy na wiele spraw. Że wiecie, miejsce, które jest pokazywane tak pięknie w broszurach, tak jakby troszkę zapomina o tym, że tam mieszkają ludzie i oni tam mają swoje życie, że w religii islamskiej kobieta jest traktowana w taki, a nie inny sposób i często idzie za tym ludzka tragedia, a jednocześnie Malediwy to miejsce, w które po prostu ludzie żyją tak jak wszędzie mają normalnie, część z nich pomysły, jest postępowi, nowocześni. Tak, super, jakieś firmy, przedsiębiorstwa i naprawdę super. Ale to już tak podsumowując, bo oprócz ten ostatni kwartał, to oranie oceanu, to był też ten taki czas, kiedy odwiedziliśmy Malediwy Atole, Chagos Atole i wyspy kokosowe Killing Atole. Takie 3 atole, które można powiedzieć śmiało mają pocztówkowe widoczki i są przedstawione jako raje na ziemi. I jednocześnie mają mega ciężką historię. Każde z tych miejsc jest totalnie nie rajskie rzeczy się tam działy i to tak aż mi trochę głos drży, bo dla mnie ten czas, taki właśnie końcówka tej naszej wyprawy tego roku jest takim znakiem takiej refleksji, po co właściwie się podróżuje. Czy po to, żeby mieć piękne selficzki na Insta, czy żeby poznać tak naprawdę miejsce i historię, którą ono niesie i ludzi, którzy mają też swoją historię i tak jakby No oni i często ta tworzą. historia jest po prostu taka niewygodna, No. więc jakby nie każdy chce ją znać po prostu. Że jako turysta właśnie masz wybór, czy jedziesz tylko odpocząć i nie chcesz widzieć tego, co się tam działo, czy jednak chcesz w pełni poznać. My już znamy odpowiedź. Właśnie, my wiemy My już wiemy, po co podróżujemy. No i ciekawostka, jak byliśmy na Chagos, to było najbliżej Seszeli podczas całego tego rejsu od 2018 roku. Chagos są dokładnie równiutko 1000 mil od Seszeli, na których dokładnie 10 lat temu poznaliśmy się z Oleńką. Tak, także 10 lat i prawie, że tak, to było zaraz po naszej takiej 10-leciu. Po 10-leciu, bo Poznaliśmy się we wrześniu, a na Chagos byliśmy Tak. w październiku. Także to było najbliżej, ale odbiliśmy się od Chagos i poszliśmy w górę, w prawo na Malediwy i już bliżej Seszeli na razie nie będzie. Na razie nie, bo teraz płyniemy do... No i właśnie, na Malezji. Malediwach to było takie 35 dni, że zwolniliśmy tempo, też się przemieszczaliśmy, ale na mniejsze dystanse
I 9 grudnia znowu zaczęliśmy oranie oceanu i w momencie jak to nagrywamy, to płyniemy już 13 dni i zostało nam jeszcze jakieś 4 dni do Malezji. Także orzemy dalej i w tym momencie nie możemy się już doczekać, aż wreszcie dopłyniemy. Ale warunki sympatyczne, nie mamy co narzekać. No właśnie, więc Także- byle do Malezji. I jesteśmy, dotarliśmy do Rebak Mariny i tu zaczynamy z Olą wyprowadzkę, ponieważ tu kończy się nasza przygoda na Krysi. Przypominamy, że Krysia jest nadal na sprzedaż, więc jeśli marzysz o jachcie, który jest zdolny pływać po oceanach i jest do tego odpowiednio wyposażony, zarówno jeśli chodzi o elektrykę, odsalarki i wszystko, to koniecznie napisz do nas w komentarzu. A tymczasem podsumowanko tego roku w liczbach. Więc kochani, w sezonie 2025 przepłynęliśmy 10 330 mil ze średnią prędkością, już tutaj mam ściągawkę, 5,53 węzła. Odwiedziliśmy 6 krajów: Indonezję, Filipiny, Australię, Chagos, Malediwy i teraz jesteśmy w Malezji. Ogólnie, co ciekawe, w tym roku spędziliśmy strasznie dużo czasu w marinie, bo staliśmy w marinie właściwie 3,5 miesiąca. Było to związane z kupnem nowego jachtu Vision, ale co również ciekawe, przepłynęliśmy 10 000 mil, czyli nie tak mało. Koniec tego roku oznacza również dla nas koniec ogólnie całego naszego żeglowania na Krysi i również koniec naszego rejsu dookoła świata, który rozpoczęliśmy w Lizbonie w 2018 roku. Ale nie będę teraz tego podsumowywał tutaj, na to przyjdzie czas. Planujemy z Olą zrobić live'a w ostatnią niedzielę lutego, więc podczas tego live'a opowiemy o całej naszej wielkiej przygodzie prawie 8-letniej podczas tego rejsu dookoła świata. Więc jeśli masz jakieś pytania do całościowego naszego wspólnego rejsu, to pisz proszę w komentarzu, tak żebyśmy wiedzieli o czym gadać. I to nie jest również koniec naszego pływania, ponieważ tak jak już wielokrotnie żeśmy podkreślali, w tym roku zaczynamy remont nowego jachtu. Nowy, większy jacht Vision, który stoi w Nowej Zelandii i zaczynamy ten remoncik już w maju, o czym oczywiście będziemy Was informować i będziemy wrzucać filmiki. Mamy nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, łapa w górę. Zapraszamy również do subskrybowania kanału i może nawet rozważysz do dołączenia do naszej wielkiej patronajtowej rodziny. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.